Siemanko! Hello! Wreszcie piękna pogoda po 2 dniach nieciekawej. Nie, wczoraj była ładna pogoda, tylko na statku Od byliśmy połowy cały dnia, dzień. no ale wczoraj był cały dzień na statku. Niestety miejsce, na którym nam bardzo zależało, żeby zobaczyć, No. nie udało się. Ale to jest Barbados. jeszcze Barbados, tak właśnie, sorry, nie to powiedziałem. I to jest właśnie dobra okazja, żeby kiedyś tam wrócić, bo pewnie to się stanie. Bo miała być to najładniejsza wyspa, którą mieliśmy zobaczyć podczas tego rejsu, ale trudno. Może właśnie ta wyspa, czyli Grenada, nią będzie, a właśnie tam postaramy wam się to dokładnie pokazać. Za nami stoi maleństwo, którym się poruszamy. Dokładnie na tyle, na ile można jednego dnia. Także ruszamy teraz na miacho. No i co? Najpierw targ, później coś dalej. Wiecie jak jest. Na lokalnych targach najbardziej widać lokalne życie, tak jak żyją naprawdę mieszkańcy tej wyspy. No i chcę wam pokazać te przyprawy i te różne rzeczy, skąd słynie to. I z tych rejonów ta wyspa jest największym właśnie importerem do Europy. Właśnie tych przypraw wszystkich, ale to wszystko wam powiemy tam zaraz na miejscu, a później trochę pięknych widoków, a co dalej, to się okaże. Mamy na to cały dzień, także zaczynamy. Oglądajcie ten odcinek. Przepraszam, oczywiście chodziło mi o eksportera, nie importera. Eksporterem przypraw do Europy. Jak zwykle mi się to pomyliło. Chcemy na takiej ciuchcie chodzić. O właśnie, bo właśnie reklamowali ciufcie, a już na jednej takiej byliśmy i na kolejną się nie wybieramy. Właśnie jesteśmy w St. George, czyli stolicy i największym mieście na Grenadzie. Dużo tutaj jeszcze nie jest rozłożone, ale życie już jakieś jest. I bir. Ale zapachniało nim teraz, poczułaś? Jest intensywny. No. Uważaj. Słuchajcie, chciałam powiedzieć wam, jakie przyprawy tutaj są popularne. Chcieliśmy podejść i pokazać, ale nie można przypraw nagrywać. Wiecie, prawa autorskie przypraw i te sprawy. Ale jeśli chodzi o przyprawy, no to tutaj takimi najpopularniejszymi przyprawami jest gałka muszkatałowa, imbir, kakao, goździki i cynamon. Dokładnie tak. I kolejny raz powtarzam, że to jest duża różnica między Azją i otwartymi ludźmi, a Karaibami i ludźmi, którzy po prostu, do których my przyjeżdżamy chyba za karę. Serio, ja mam wrażenie, że oni tutaj nie lubią ludzi, w sensie turystów. Idziemy teraz na dworzec autobusowy spróbować złapać busa, żeby pojechać na jakąś plażę. Na tym targu jeszcze nie wszystko było rozłożone, także znajdziemy inny albo wrócimy na ten, ale troszkę później. Jak wiecie, Black Friday już za nami, ale to jeszcze nie oznacza końca wyprzedaży w tym roku, bo właśnie startują przedświąteczne wyprzedaże na wszystko to, czego potrzebujecie. Można upolować teraz świetne okazje, ale z Letyshops możecie upolować jeszcze lepsze. Dzięki cashback, który możecie otrzymać za zakupy. Dzięki Letyshops możesz kupić wszystko, o czym marzyłeś Ty i Twoi bliscy, z rabatem, który otrzymasz od sklepu i kilkukrotnie powiększonym cashbackiem. Letyshops to serwis cashback, który pozwala nam odzyskać pieniądze z każdych zakupów online. No i dobra, zaczynamy od zarejestrowania się w sklepie Letyshops. Musicie też pamiętać o tym, że jest możliwość korzystania z Letyshops przez aplikację, przez stronę online lub przez wtyczkę. Następnie wchodzimy do Allegro. Macie bardzo dużo sklepów do wyboru, ja akurat wybieram Allegro, ponieważ przed świętami będą obowiązywały świąteczne rabaty na bardzo dużo produktów. Po wybraniu Allegro muszę aktywować teraz mój cashback, który dostaję dzięki Letyshops. No i przechodzę sobie do zakupów. Musicie też pamiętać o tym, że cashback to prawdziwe pieniądze, nie żaden bon lub zniżka. Możecie normalnie wypłacić na swoje konto bankowe, PayPal lub przeznaczyć na pomoc Ukrainie. Następnie wybieram sobie produkt, który chcę kupić. Wybieram sobie tutaj zaparzacz do herbaty. No i teraz tutaj możecie zobaczyć, ile dostałem na moje konto.
Od razu zaznaczam, że to już jest z paru zakupów, także kwota jest już dość fajna. Każde zamówienie, które będzie w dniach od 19 do 22 grudnia na pewno dotrze do Waszych domów przed świętami. Na dole macie linki, których można używać, a my przechodzimy dalej. Złapaliśmy lokalnego busika z dworca. Dworzec. Za $1. No i tu płacimy dolca, żeby dojechać od osoby, a kawałeczek dalej pod portem chcieli $10 od osoby. Da się? Da się. Tutaj bus dobity na maksa musi być. Ile osób wejdzie, tyle jedzie. Ja policzę, ile tu jedzie. 19 osób w 9-osobowym busie. Damy radę. No i za dolca wyjechaliśmy na Grand Anse Beach. Da się tanio, a jak? I jeszcze jaka fajna przygoda. Tak. No i jesteśmy. No, takiego. Znaleźć jakąś miejscówkę ładną, żeby napić się karaibskiego piwka, bo Ala jeszcze nie piła. Ja jeszcze nie piłam. Ja w ogóle jestem straszną babcią na tym wyjeździe. Tak. Piękne palemki. Ale tu akurat jakiś resort chyba jest. Dobra, żebyście wiedzieli, bo Grenada to jest naprawdę bardzo duża wyspa. Tak, Ala powiedziała na początku, my postaramy się pokazać tyle, ile się uda w ciągu jednego dnia, ale oczywiście ta wyspa ma bardzo dużo do zaproponowania. Jak wczoraj sprawdzałem, co tu jest, no to jakby się przyjechało na takie wakacje tygodniowe, no to myślę, że wtedy można fajnie przejechać sobie tą wyspę. W jeden dzień oczywiście się to nie uda, ale i tak skorzystamy na tyle, że da. Pogoda jest cudowna. No i jeszcze raz powiem to, że żałuję, że nie udało nam się tak, jak byliśmy na Barbadosie. To było po prostu coś, o czym marzyliśmy, żeby zobaczyć, a padało, niestety. Obiadek w takiej fajnej, klimatycznej restauracji jedliśmy przy plaży. Idziemy na dalsze zwiedzanie. Znaczy w sumie ja idę, bo Ala musi zostać trochę popracować. No tutaj to naprawdę czuć fajny karaibski klimat. Ale mi słońce daje w oczy. Mam okulary, ale w kieszeni, co nie wiem było po co. Ja muszę znaleźć jakąś drogę, żeby wyjść, bo idę na taką jeszcze kolejną fajną plażę. Muszę do niej znaleźć drogę. Chciałem sobie przejść przez resort do głównej drogi, bo nie mogę znaleźć wyjścia. Znaczy, no wiem gdzie jadę, ale muszę się wracać, a nie było mi na rękę. No i tak wszedłem, że i tak muszę wracać i tak. Ja to czasem mam takie pomysły, że szok. Nadrabiam raz tyle, ile powinienem. Ale klimacik w tym resorciku jest dobry. Palemki, hamaczki. Dobrze wygląda. Wspinałem się na górę, żeby zobaczyć ładny widoczek tu, ale już teraz za późno przyszedłem. Już zachodzi słońce, już woda nie ma tego koloru, co powinna mieć. A szkoda, bo na goglach całkiem fajnie wyglądało. Jeszcze się wywaliłem. A już mi się klapek w krwi robi. Naderwałem paznokcie chyba. To już prawie jestem bliski śmierci. Ale chyba przeżyję. O, ale boli teraz. Nie wiem jak to zrobiłem. Ambitny plan był, pójść na fajne miejsce, na górę, punkt widokowy, ładna woda. Nie udało się. Wracam po Ale, musimy złapać busa i lecimy do miasta, póki jeszcze słońce nie zaszło. Bardzo ładnie tam wygląda. Busik złapany, siedzimy z kierowcą, cały pełny po brzegi. Ale mamy farta. No i dojechaliśmy już do pierwszej zatoki, która tutaj jest w stolicy. Tu wygląda tak świetnie. Idziemy dalej, wam trochę pokażemy. Już zachód się zaczyna. No, ale ma
Patrzcie co złowił. No. Big photograph. Wow. Ale wielka ryba. Mamy jeszcze fajną rundkę, zanim dojdziemy do naszego statku. Ale powiem wam, jest tak świetnie tutaj. Właśnie chciałam to sam powiedzieć. Nie byliśmy na Barbadosie na takim jak trzeba, powiedzmy. Takim jak powinniśmy zobaczyć. Powinniśmy, tak. Ale będziemy na pewno kiedyś. Ale Grenada bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę. Jak na razie to wypada jako nasz numer 1 z tych wysp, które zobaczyliśmy. Bardzo nam się podoba, cały klimat ogólnie tutaj, ale widzisz, do oka wpadło. I nawet bardzo mili ludzie się okazali później. Tak, super po angielsku mówią. Znaczy, bo oni tu mówią, to jest język. No ja tak? wiem, no ale ogólnie na to wierzę. Ale naprawdę fajnie. Tak. Pięknie, miło I fajnie. i fajnie. Ale jesteśmy inteligentni. Pamiętacie, jak w jednym odcinku z Phuket, jak płynęliśmy w porcie, opowiadałem, że chciałbym w końcu zrobić odcinek, że wypływam z rybakami na morze i pokazać właśnie, jak to wygląda, ich życie i tak dalej. I powiem wam, że w tym roku postaram się to zrobić. Nie wiem na 100% czy mi się uda, czy mnie będą chcieli zabrać, ale poruszę tam jakieś znajomości i może akurat się uda. Bo to myślę, że była fajna sprawa, żeby zobaczyć, jak wygląda taka codzienność. Z nami taka stara łódź stoi. Ja myślę, że to jakiś wrak. A tu właśnie towar jakiś ściągali. Żaden podejrzany. Normalnego. Ala wypiła 3 małe piwa i humorek jak było dobrym melanżu. Ale właśnie, to jest takie fajne, byście jakim ekonomicznym. Jedno piwko miało 250 ml. Ja wypiłam 3. 4. Wow. 4. A nie, dobra, czwarte to ja dopiero. No właśnie. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. W ogóle to miasto jest ładne. Teraz trzeba tunelem przejść. Ale dobrze zrobione, przynajmniej trzeba górą łazić. Już myślałem, że nas czeka ciężka trasa. No, chwila, moment. Jesteśmy już pod statkiem. Chciałbym się jeszcze raz przejść na ten targ, na którym byliśmy na początku. Chcę zobaczyć, czy to już rozłożyli. Opowiadałeś o swojej bójce? Jak cię 7 napadło? 7. Znaczy tam. No, widzieliście, jak tylko palca rozwaliłem. Ale żyje, najważniejsze. Ale Piotrek mi powiedział, że 7 go napadło. Co najmniej było 7. 7 to ja policzyłem. A że do tylko 7 potrafię liczyć, mogło być ich więcej. Wiecie, jak jest. Trochę mi to przypomina ulice z filmów Pola i Bazy, jak byli w Afryce właśnie. Dobra, zawijamy się na statek. Świetny dzień. Jeszcze nie skończyliśmy, bo zobaczymy, może jeszcze coś po drodze będzie fajnego. No ale tutaj niestety na targu nic więcej się nie wydarzyło. No i tak, było naprawdę fajnie. Zdecydowanie Grenada bardzo na plus. Bardzo, bardzo. Nutka gra klimatycznie. Fajnie, fajnie. Jestem tak zmęczony dzisiaj, że chyba nie widać. Po prostu jest dopiero 18:30, ale muszę się doładować siłą, czyli kawą, bo kawę mają tu bardzo dobrą. I owocki i pizza. No bo jeszcze mamy później siłownię, a później jeszcze za... Ojeju, 4 godziny, nie, za 3,5 godziny mamy jeszcze teatr. Idziemy do teatru. Także trzeba złapać siłę. No witamy w kraju numer 93, czyli na St. Vincent i Grenadines. Nigdy wcześniej nie słyszałem nawet o tym kraju, także jest to fajne.
coś nowego. Są tu piękne wysepki, dokładnie cały archipelag tutaj, w tym kraju, to 36 wysp. Jedna główna, która znajduje się tutaj, to jest właśnie St. Vincent, no i później wszystkie dookoła. My postaramy się złapać tutaj łódkę i płyniemy na jedną z tych wysepek. Mam nadzieję, że nam się to uda. I dodatkowo jeszcze na samym początku, a w sumie to jest środek filmu, ale początek w tym kraju, bo właśnie zeszliśmy ze statku, chciałbym Was zaprosić na stronę rabatywojownika.com. Z racji tego, że idą święta, dużo ludzi szuka fajnych promocji, fajnych pomysłów na prezenty, to tam na tej stronie macie zbiór wszystkich moich okazji, moich promocji z firm, z którymi współpracuję, którym bardzo dziękuję za to. No i pamiętajcie, że kupując coś tam fajnie możecie oszczędzić, a dodatkowo mi tam coś wpada na moje podróże, także to jest też świetna sprawa i dziękuję Wam za to bardzo. Tak nas witają. W porcie za to, żeby przypłynąć na wysepkę, na którą chcemy płynąć, $50 od osoby. Znaczy tam, gdzie się wysiada z tego, gdzie się wysiada ze statku. A my poszliśmy sobie na patencie dalej, gdzie odpływają takie normalne promy. I zaraz zobaczymy, bo na pewno będzie 10 razy dla niej. No i takim ferry można dużo taniej popłynąć, a wystarczy wyjść z portu za bramkę, gdzie już nie jesteście takimi normalnymi turystami ze statku, i w jedną stronę kosztuje to 25 karaibskich dolarów, czyli $10 normalnych. W dwie strony macie za 45, czyli tam jakoś koło $18 w dwie strony, a tam chcieli od nas 50. Czyli zamiast płacić $100, płacimy $36. Zaoszczędziliśmy kupę kasy. Da się. Tylko trzeba wyjść i zapytać. Zaraz odpływamy. Godzina rejsu przed nami. No i to już jest przedostatni vlog z Karaibów, z naszego rejsu po Karaibach. Ponieważ jutro wracamy na Martynikę. Wiem, że już tam byliśmy, ale mamy plan, żeby wynająć samochód, jeśli nam się to uda. Nie mówię na 100%, że nam się to uda, bo jeśli nam się to nie uda, no to szkoda. Ale jeśli nam się to uda, bierzemy samochód i zwiedzamy Martynikę tak, jak się powinno zwiedzać, czyli po prostu objechać całą wyspę samochodem od miejsca do miejsca. Czekajcie, tak, żeby mi nie wiało. Doradził nam to ktoś, że tak trzeba to zrobić, że wtedy naprawdę można dużo zobaczyć i odkryć tą wyspę. Ogólnie nam się i tak na niej podobało. Martynika jest piękna, ale mało widzieliśmy. Z racji tego, że jesteśmy na Karaibach, jesteśmy prawdziwymi piratami z Karaibów. Pijemy piwko, które nazywa się Karib. Bardzo dobre. Musicie też wiedzieć, że na St. Vincent kręcili dużo scen do piratów z Karaibów właśnie. To jest bardzo znane miejsce tutaj podobno. Wyspa... My na przykład o tym nie wiedzieliśmy wcześniej. Wczoraj to czytałem. I swoją posiadłość właśnie tutaj ma Johnny Depp. Wam mu się spodobało, wiecie, podczas kręcenia. Tak. Chyba został jakiś sentyment i sobie kupił tutaj swoją posiadłość. A czasem mi się wydaje, że Johnny Depp to posiadłości ma pewnie w połowie świata. On na brak pieniędzy na pewno nie narzeka. A myślę, że na Karaibach to dużo nie zapłacił za nią. Także później trzeba się napić rumu. Nie zapłacił w porównaniu do tego, co ja zapłacił w Ameryce. No, później się trzeba napić rumu, jak prawdziwi piraci. Co nie? Patrzcie, jaki piękny kolor tutaj ma woda. Nie wiem, czy wy to w filmie zobaczycie, ale po prostu jest tak bardzo ładny. Bardzo soczysty, niebieski. Tak. Odpływamy już.
No i to jest właśnie miejsce, w którym czuć karaibski klimat. Takiego czegoś nam wcześniej trochę brakowało. Albo po prostu my źle znajdowaliśmy. Źle wybieraliśmy atrakcje. Widzieliście, jak wygląda oryginalna Pizza Hut? No. Taki tam karaibski styl. My zaraz musimy sobie kupić kolejnego Kariba. Jak to na Karaibach. Idziemy na plażę. Ale tu jest fajnie. No super jest klimacik tej wysepki. No, tu jest genialnie. Czekaj, jak to... Ładnie, kolorowo, wszędzie palmy. To pani nam poleciła jako takie typowe stąd jedzonko. Ja mam kurczaka. Ty, Piotrek, co masz? Rybka. Jakaś rybka. Smacznego. Lokalny kościółek. Idziemy teraz na jakąś plażę zobaczyć. Zjedliśmy pyszny karaibski obiad. O, może wam pokażę, jak wygląda w środku. Znaleźliśmy takie przejście. Nie trzeba iść naokoło drogą, tylko można sobie tędy przejść fajnie. Szkoda, że dopiero w 12 dniu? W 11 i 12 dniu to zaczynamy czuć klimat Karaibów. No. Jakby troszkę inaczej zaplanowali tą trasę, czyli na odwrót powiedzmy, to było zdecydowanie lepiej. Zawiedzeni na koniec. No i szkoda właśnie, że to tak wyszło, że to tak na sam koniec, tak te najlepsze wyspy. Ale co? Przynajmniej jeszcze poczuliśmy ten klimat, który chcieliśmy. I zasmakowaliśmy dobrej kuchni. No i w ogóle jest fajnie. A jeszcze lepsze jest to, że za 2 tygodnie o tej porze będziemy już w Bangkoku jeść sobie pyszne tajskie jedzonko. Fajna miejscówka kolejna. Patrz, jakie bary i restauracja. Klimatycznie. Także jeśli ktoś z Was będzie się zastanawiał, żeby płynąć na taki rejs, na przykład jak my płynęliśmy, to zdecydowanie pamiętajcie, że ten drugi tydzień, o ile wody, jest dużo lepszy. Dużo fajniejsze miejsca są. I dużo bardziej można poczuć ten właśnie karaibski klimat. Ala, uciekaj! Ale fale przyszły. Szybka zmiana planów. Zaczęło robić duży przepływ i fale jeszcze się zrobiły, bo coś przepływało. Już nie mamy jak tam dojść, także idziemy w inne miejsce. No właśnie rozmawiamy teraz z Alą na ten temat, że to są te Karaiby, które mieliśmy widzieć od samego początku. Piękna woda, palmy, łódeczki, fajny klimat, plaży, wszystko. No i tak miało być od samego początku na tym rejsie. Było inaczej troszkę. Żałujemy, że jesteśmy tylko jeden dzień tutaj. Bo to jest bardzo wakacyjna wyspa. Chcecie wiedzieć, jaki dźwięk wydobywa się od Ali? Jeśli to nie jest klap, 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 to jeśli zmucham klapki, to jest... Żeby tylko internet złapać i szukamy kolejnej miejscówki ładnej tutaj. Na ładne widoki dla Was, a dla nas na ładne zdjęcia. Także zapraszamy na nasze Instagramy, bo tam zobaczycie dużo fajnych rzeczy. Z tyłu imprezkę, przed chwilą się całkiem dobrze bawili. I sobie teraz muzyka przestała grać i się uspokoili trochę. Ale dobra. O. Zęby sprzedają. Znaczy zęby rekinów i innych tych.
No i taki tam butik. Jeszcze fajną ciekawostkę wyczytałem wczoraj, że kiedy Kolumb odkrywał wiele z tych karaibskich wysep, to one po prostu go nie zainteresowały w ogóle. I dlatego później zaczęła się walka między Anglikami i Francuzami o podbijanie tych wysp. No i po prostu tam, wiecie, większość po prostu przechodziły z ręki do ręki. Jedni przypłynęli, zawiesili flagę, później inni przypłynęli, zawiesili swoją i tak sobie kolonizowali to. To było troszeczkę bardziej brutalne niż Znaczy, takie przyjście i zawieszenie flagi. Tak, ale jak Cook pierwszy raz przypływał właśnie i odkrywał te wyspy, znaczy odkrył je Kolumb, ale później jak przypływał, to po prostu na wiele z tych wysep przypływał, zawieszał angielską flagę i mówił, że to jest kolonia angielska. I tak to wyglądał tych wysp. I tak jest właśnie w podcaście historycznym i stamtąd to wiemy. Dla mnie to jest takie niepojęte, że oni sobie po prostu gdzieś przypływali, gdzie już żyli ludzie, świetnie sobie radzili bez nich. Mieli swoją władzę, swoją religię własną. Nie, oni musieli przypłynąć i narzucić im nową, swoją własną w sensie. Takie czasy były. No, ale dla mnie to jest tak niepojęte. No bo ty nie żyjesz w tamtych czasach. W tamtych czasach to była normalna sprawa. Tak się zdobywało cały świat. Dobrze, to była normalna dla Cooka na przykład, ale dla tych ludzi, którzy tu mieszkali, to co oni mieli, wiesz? Tak. Dlaczego ktoś przypływa i nie chce zająć ich teren? A często to było tak, że... Nie chce zająć, tylko nie zawsze zajmował było, nawet. no ale to nie zawsze było takie zbrojne też. Bo te pierwsze, bo może później jak z rąk do rąk to przechodziło, to już wiecie, było bardziej zbrojne, ale my jak słuchaliśmy tego podcastu historycznego, to było tak, że Cook bardzo z takim pokojowym nastawieniem te kraje, No i oczywiście te krainy podbijał. I oczywiście narzucał od razu chrześcijanizm Tak. z góry, że ludzie mieli brać chrzest i być chrześcijanami. A ci, którzy się buntowali, czyk. Głośniki ustawione na pół wyspy se lecą z imprezką. Wiecie jak jest. Piąteczek. Dzisiaj? Dzisiaj jest piątek. Tak? No. Nawet nie wiemy czasem jakiś dzień tygodnia. Ale to się nie ma co dziwić w sumie. Dla nas zawsze jest ten sam dzień. Tak. A w Tajlandii zawsze jest piątek albo sobota. Nie, żartuję, aż tak źle to z nami nie jest. Nie jest dla Chociaż- mnie w ogóle nie jest. Chociaż na początku pewnie będzie. Bo Ale- jesteśmy spragnieni Tak, fajnych no, imprez. Dawno nie byliśmy na imprezkach, a też A na naprawdę takiej- przyjeżdża ekipa fajna. A na takiej naprawdę super imprezce, to ja naprawdę byłem ostatni raz jak byłem na Tomorrowland. To było koniec lipca i wtedy byłem na fajnej imprezce. Od tego czasu ani raz. A no to ja jeszcze miałam wesele w sierpniu i to jest też tylko to. No i jeszcze w Turcji też była imprezka. No ale ty nie imprezowałeś, to też tak wiesz. No, ale no. Dla mnie to nie A teraz jest wracamy, niestety. to tak, najpierw witamy Bangkok, później mamy Sylwestra, później mamy Full Moon Party na Koh Phangan. Później się zaczyna Piotrka No, obóz, później przylatują obóz. moje przyjaciółki, więc będzie No. się działo. A później sobie ruszamy jeszcze w podróż po Tajlandii, odwiedzić parę wysepek, żeby naszego e-booka uaktualnić, bo na pewno parę rzeczy się zmieniło od tamtego roku, dlatego chcemy, Nawet żeby... nie, że się zmieniło, ale chcemy nowe rzeczy dodać. No i nowe też, no. Także pamiętajcie, jeśli ktoś z Was ma e-booka już, jak będzie aktualizacja, dostajecie go za darmo. A jak kto chce kupić jeszcze, to serdecznie zapraszamy. Tak, i też oczywiście aktualizacja. My tu aktualizację wydamy dopiero po sezonie, ale te wszystkie miejsca są naprawdę 99 pewnie procent jest aktualna, więc Tak. w ogóle się tym nie martwcie. I no, No i to jest wsparcie oczywiście dla nas. bardzo dziękujemy. Także dziękujemy każdemu. bardzo. No i żegnamy się z tymi pięknymi widokami. Świetnie tu było. Teraz godzina powrotu, aby nie było fal, bo jak tutaj płynęliśmy pod koniec, już były naprawdę duże. Teraz płyniemy innym, znaczy innym promem, trochę większym, bo ten nasz odpływał szybciej, o 14. To było zupełnie bez sensu, żeśmy nie płynęli, bo wtedy byśmy mieli tylko godzinę. Jakby się ktoś zastanawiał, czy buja, no to patrzcie. Horyzont znika. Są takie fale. Nie fajnie, ale jeszcze mamy jakieś 15 minut i dopłyniemy. Jak Piotrek, czujesz się lepiej niż ten pan? Bardzo podobnie.
wydaje. Wydaje, że jest dobrze. Ale nie jest. Dopływamy. No w sumie to dopłynęliśmy. Ale przeżyliśmy. Ale wiecie co jest najlepsze? Jak ktoś tam mówił, jak znaczy dostałem taki komentarz. A bez sensu taki rejs takim wielkim statkiem, to nawet nic nie czuć, że się płynie. To jest zbawienie, że nie czuje się płynie. Wydaje mi się, że to napisała osoba, która nie przeżyła nigdy sztormu. My przeżyliśmy na ciśnienie Drake'a podczas rejsu na Antarktydzie. Jak ktoś nie widział, to zapraszam. Także to ten statek i to, że nie buja na Karaibach, to jest najlepsze w tym rejsie. Idziemy właśnie na statek, później kolacja, siłka, a wieczorem zobaczymy. Ala, powiedz co teraz gadaliśmy, że jak człowiek przepłynie się małym tym... Tak. Ale w ogóle jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że jak będziecie tutaj, obowiązkowo bierzcie tą wycieczkę na te, nie pamiętam jak to się nazywało. Tam gdzie byliśmy. Tam gdzie byliśmy, to macie w tym odcinku, teraz zapomniałam. Ale naprawdę tak przepiękne widoki, mega warte swojej ceny. Tylko zróbcie tak jak my, bo to jest dużo wtedy taniej. Naprawdę rewelacja. Dla mnie na ten moment numer 1 z całego naszego rejsu. Tak, dokładnie. Bo jak się z tamtego zejdzie i zobaczy Teo, to ten statek naprawdę za każdym razem robi wrażenie. Na każdym. Mimo, że już przecież ile my jakby jesteśmy tutaj dni, a on za każdym razem robi wrażenie. Już dzisiaj 12. No. A jeszcze nie byliśmy w tylu miejscach. No. Ja jutro Martynika, ja nie wiem kiedy ja chcę na basen pójść, tam gdzie jest dżungla, nie wiem. Nie mam kiedy, ja muszę jeszcze raz na taki rejs płynąć. Kolejny rejs jak będzie, to na jakimś Royal Caribbean. No. Super. Właśnie stoimy koło windy, a tu grają świetną piosenkę. Zaraz usłyszycie jaką. Piraci z Karaibów. No, to dobra. Koniec tego kolejnego odcinka. Czeka Was prawdopodobnie jeszcze jeden, gdzie fajnie podsumujemy to, jakie były plusy, jakie były minusy takiego podróżowania statkiem. Było to dla nas coś nowego. Ja kiedyś byłem na takim rejsie, ale krótkim, ale odkąd podróżuję z plecakiem, to był mój pierwszy taki rejs. No i mogę wyciągnąć z tego na pewno parę wniosków. Czy się to powtórzy, czy nie? Czas pokaże. Tak jak mówiłem, na pewno chcę się jeszcze przepłynąć Royal Caribbean, Harmony of Sea albo jakimś innym, obojętne. Zobaczymy, jaka oferta będzie dobra. Ale szczerze mówiąc, czy mi się podobało, czy nie? Mam mieszane uczucia. Ale to jeszcze usłyszycie dokładnie w przyszłym odcinku, także naprawdę serdecznie Was zapraszam. I później startujemy z kolejnymi miejscami. Jutro wylatujemy już do Ameryki. Będzie Las Vegas, Los Angeles i Filadelfia, a następnie wracamy do Tajlandii i kończymy tą serię. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie suba. Jest ostatni... W sumie ostatni miesiąc? No, w sumie nie. Dobra. Zostawcie suba i tyle, lecimy dalej. Trzymajcie się, pozdro.